Z naszej strony też pracujemy. Obiektywnie rzecz biorąc, nasz kraj jest liderem w ochronie fundamentów, na których opiera się jedność europejska. Mówimy nie dla destabilizacji polskiego rynku rolnego. I te debaty muszą iść za okrągłym stołem. Tylko wtedy będzie rezultat, bo kiedy to na kamerę, to nie jest debata, to jest polityka. Ukraina zaledwie w jednym tygodniu zniszczyła bezzałogowcami rekordową ilość rosyjskiego sprzętu i dzięki swym doświadczeniom na polu bitwy zamierza stać się światowym liderem w produkcji bezzałogowców. Co więcej, jak poinformował w jednym z ostatnich przemówień prezydent Wołodymyr Zełenski, nasz kraj jest liderem w ochronie fundamentów, na których opiera się jedność europejska. Jedność nowoczesnej Europy, która ceni wolność człowieka i równość narodów, wartości prawa międzynarodowego. Nasi sąsiedzi mają zrobić wszystko, aby przystąpić do Unii Europejskiej. Idziemy w kierunku dołączenia do Unii Europejskiej. Ukraina będzie członkiem Unii Europejskiej. Zwycięska Ukraina zostanie członkiem zwycięskiej Unii Europejskiej. Za kluczowy cel władz w Kijowie uznano, by negocjacje w sprawie jak najszybszego członkostwa Ukrainy rozpoczęły się jeszcze w tym roku. I najwyraźniej należy uznać, że słowa te nie są rzucane na wiatr, bo w ostatni poniedziałek w Kijowie miał miejsce szczyt ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej, określany przez szefa unijnej dyplomacji jako historyczne wydarzenie. Pierwszy raz ministrowie państw Unii spotkali się na terenie kraju, który nie jest jeszcze członkiem wspólnoty, a ma jedynie status kandydata. Organizacja szczytu w Kijowie wydaje się więc wyraźnym sygnałem szerokiego spektrum aspiracji Ukraińców. Czy jednak brak podczas tego wydarzenia szefa polskiego MSZ-u oraz ostatnie przepychanki z Polską i te usilne próby przyłączenia się do Unii Europejskiej mogą pomóc naszym sąsiadom w wyjściu obronną ręką z trwającego konfliktu? A może ostre zagrania z ostatnich tygodni oddalają Ukraińców od upragnionego zwycięstwa? Niepokojące jest to, że niektórzy w Europie odgrywają solidarność w teatrze politycznym. W rzeczywistości pomagają przygotować scenę moskiewskiemu aktorowi. Już nie przekazujemy żadnego uzbrojenia na Ukrainę z tego względu, że my teraz sami się zbroimy w najnowocześniejszą broń. Zanim jednak dokładniej zgłębimy dzisiejsze zagadnienia, poświęćmy chwilę dla partnera dzisiejszego odcinka. W związku ze zbliżającymi się wyborami, które elektryzują całą Polskę, wraz z STS przygotowaliśmy dla Was limitowaną akcję specjalną. Rejestrując się z linku w opisie lub wpisując podczas rejestracji kod bez sensu, możecie otrzymać aż 250 zł dodatkowego bonusu za poprawne wytypowanie osoby, która zostanie premierem. Aby odebrać bonus, wystarczy spełnić kilka prostych warunków. I jeśli Wasze typowanie okaże się trafne, zgarniecie dodatkowo 250 zł oprócz wygranej z kuponu. Link do szczegółów i rejestracji w opisie filmu. Warto wspomnieć też, że akcja łączy się ze standardową ofertą powitalną, czyli 1560 zł bonusu na start plus 100 zł zakładu bez ryzyka. W skrócie wygrana albo zwrot środków. Pamiętajcie o kodzie bez sensu i że oferta jest tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich. Wojna na Ukrainie trwa już prawie od 600 dni i z upływem czasu staje się coraz bardziej uciążliwa nie tylko dla naszych wschodnich sąsiadów, ale również dla Polski i innych europejskich krajów, zarówno tych będących, jak i tych nie będących członkami Unii Europejskiej. W teorii Ukraińcy dwoją się i troją, próbując kąsać rosyjskie siły wszelkimi dostępnymi sobie środkami, jak na przykład przy wykorzystaniu ukraińskiej armii dronów. Dzięki czemu, jeśli wierzyć doniesieniom przedstawicieli tamtejszych władz, zadają dotkliwe ciosy rosyjskiej armii, niszcząc rekordową liczbę sprzętu, szczególnie w ostatnich tygodniach. Bo jeśli wierzyć w ostatnie informacje udostępniane przez tamtejsze władze, bezzałogowce zaledwie w tydzień uszkodziły aż 220 jednostek. Według wicepremiera Ukrainy do spraw transformacji cyfrowej oraz innowacji w dziedzinie nauki i technologii, drony zaatakowały różnego rodzaju rosyjski sprzęt, w tym czołgi, haubice, pojazdy bojowe lub ciężarówki do przewozu ludzi oraz amunicji, ale również magazyny broni i personel wojskowy. Ukraina, niszcząc sprzęt artyleryjski Rosji, dąży do ograniczenia dostaw pocisków na pozycje wojskowe oraz na obszary przyfrontowe. Fedorow uważa, że ukraiński program dronów pozwala na umocnienie pozycji jako światowego lidera produkcji tych bezzałogowych statków powietrznych. Podkreśla, że zdobyte doświadczenia
doświadczenie w trakcie trwającego konfliktu z Rosją jest na tyle unikalne i cenne z punktu widzenia rozwoju technologii, badań i produkcji dronów, że po zakończeniu wojny Ukraina może stać się głównym eksporterem dronów na świecie. Zbliża się zima. Czy nie obawia się pan, że Rosja znowu powtórzy to, co było rok temu, czyli ataki właśnie na przykład na Lwów, na zaplecze tej wojny i na punkty strukturalne? Jasno, że będą ataki, jasno, że oni przygotowani, jasno, że oni mają większą ilość dronów i te drony już jest nowa produkcja. I z naszej strony też pracujemy. Wdrażany program pozyskiwania jednostek bezzałogowych, funkcjonujący pod nazwą Armia Dronów, przechodzi transformację w kierunku wsparcia rozwoju krajowej produkcji dronów na Ukrainie. Bezzałogowce w czasie wojny na Ukrainie okazały się zaskakująco skuteczne i wiele wskazuje na to, że ich rola będzie jeszcze rosła. Niewielkie, tanie statki powietrzne mogą i sieją spustoszenie, niszcząc zgrupowania wroga, składy amunicji, kluczowe węzły drogowe i kolejowe czy elektrownie, między innymi dzięki precyzyjnemu prowadzeniu ostrzału artyleryjskiego i samym bezpośrednim atakom na przykład dronów kamikadze. Ale bądźmy szczerzy, jest mało prawdopodobne, aby tylko drony przechyliły szale zwycięstwa na stronę Ukrainy. To wszystko teraz zależy, wie pan, od tego, czy pomoc Zachodu będzie płynęła, to po pierwsze. I drugie to jest, czy Zełenski, wobec faktu tego, że niedługo wybory na Ukrainie też, czy on ma świadomość tego, że mu wojska zabraknie. Jeżeli on nie sięgnie po tych, którzy są poza granicami kraju, a może sięgnąć... No tak, to myślę, że to będzie poważny problem i bardzo poważne zadanie dla Zełenskiego i w ogóle władz ukraińskich, żeby faktycznie sięgnęli po tych ludzi. Władze w Kijowie powinny mieć pełną świadomość i doceniać fakt, że bez współpracy z kluczowymi sojusznikami już dawno ta wojna zakończyłaby się na niekorzyść Ukrainy. Niestety ostatnie zawirowania ściśle powiązane z prowadzoną przez ukraiński, ale i nasz rząd polityką zagraniczną najwyraźniej znalazły się w cieniu obecnej polskiej kampanii wyborczej. Co równie zastanawiające, polskie władze nie wzięły również udziału w odbywających się na Ukrainie międzynarodowych rozmowach dotyczących rozwoju przemysłu obronnego. Dlaczego? Tak naprawdę do końca nie wiadomo, ale faktem jest, że relacje władz po obu stronach, patrząc z boku jako bierny obserwator, zostały wręcz zamrożone, mimo wyjątkowo łagodnej aury za naszymi oknami. Drodzy Państwo, drodzy rodacy, zachowaliśmy się tak jak trzeba. Powiedzieliśmy tak każdej kobiecie, każdemu dziecku, które wjeżdżało tutaj z terytorium Ukrainy, bo trzeba było im pomóc. Powiedzieliśmy tak wszystkim, którzy byli w potrzebie. Ale mówimy jednoznacznie i jasno nie wszystkim ukraińskim oligarchom, którzy chcą zdestabilizować polski rynek rolny. Mówimy tak dla eksportu przez terytorium Polski. Tak dla tranzytu przez terytorium Polski. Mówimy tak dla eksportu. Mówimy nie dla rozchwiania polskiego rynku rolnego. Dla destabilizacji polskiego rynku rolnego. Co jednak nie zmienia postaci rzeczy, iż Ukraina w tym względzie sprawia wrażenie, jakby przygotowywała sobie grunt pod swoje przyszłe interesy polityczne, przez co zdecydowanie złagodziła ostatnio swoją retorykę wobec Niemiec. Chcę zapewnić, że wsparcie Niemiec jest po to, żeby chronić życia. Życia naszych ludzi w miastach, życia zwykłych ludzi w wioskach, wszędzie. Życia naszych żołnierzy na polu bitwy, którzy są chronieni przez pojazdy, które nam podarowaliście. Życie towarzyskie w Ukrainie, które jest chronione przez wasze bardzo ważne wsparcie finansowe. Ukraina wie, jak być wdzięczna i zawsze będzie wam wdzięczna. Zupełnie inaczej całą tą sytuację, włącznie z uczestnictwem najważniejszych polskich polityków, tak na szczycie unijnych szefów dyplomacji, jak i podczas forum zbrojeniowego postrzegają przedstawiciele Kijowa, czemu dał wyraz ukraiński ambasador Wasyl Zwarycz. Pytany, dlaczego na forum nie było przedstawicieli Polski, odpowiedział: to już jest raczej pytanie do strony polskiej, bo Polska została zaproszona jako jedni z pierwszych na to wydarzenie. Wiele zatem wskazuje na to, że cała sytuacja wygląda jak kolejne spięcie na linii Warszawa-Kijów. Okazuje się bowiem, że ukraińskie Międzynarodowe Forum Przemysłu Obronnego z udziałem zachodnich koncernów nie dość, że odbyło się bez udziału najważniejszych przedstawicieli Polski, to na dodatek bez reprezentantów polskiej grupy zbrojeniowej. Przynajmniej tak stwierdził
potwierdził minister aktywów państwowych Jacek Sasin, stwierdzając, iż odbije się to władzom w Kijowie czkawką. Ale co równie zaskakujące, strona ukraińska, jak sami mogliście usłyszeć, twierdzi zupełnie coś innego. Ale czy takie słowa mogą zaszkodzić tym relacjom? Czy nie przekroczymy w którymś momencie jakiejś czerwonej linii? Musimy rozumieć, że Rosja to wykorzystuje, bo oni jest liderami, jeżeli mówić o propagandzie. I oni tą część wyjmują z jednej strony, z drugiej strony manipulują i dają to na cały świat. To trzeba zniżyć ten poziom tych debatów i te debaty muszą iść za okrągłym stołem. Tylko wtedy będzie rezultat, bo kiedy to na kamerę, to nie jest debata, to jest polityka. Jesteśmy bratami na dzisiaj, bo mamy wspólnego wroga i Polaki rozumieją, że my jesteśmy tutaj pierwsi i Rosja ma inne jeszcze plany i na Litwę, i na Polskę i musimy razem walczyć, będziemy razem, będzie sukces, będzie zwycięstwo. Jestem optymistą. Ile miałem na głowie tego wszystkiego, ja od żadnej organizacji ukraińskiej nie słyszałem czegoś złego. Wszystkie tylko mówią, panie Andrzeju, proszę przekazać wielkie dzięki wszystkim Polakom. Czyli fajnie, żeby po prostu nie mieszała się w to polityka. 100%, bo to jest dzisiaj debata o naszej przyszłości, jaka ona będzie. Razem, krok za krokiem. Faktem jest natomiast, że 30 września Wołodymyr Zełenski za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformował, że na międzynarodowym spotkaniu w Kijowie dotyczącym rozwoju przemysłu zbrojeniowego omawiane były perspektywy partnerstwa i wspólnej produkcji broni, a także to, że Ukraina jest gotowa zaproponować specjalne warunki firmom z branży zbrojeniowej, które będą gotowe rozwijać tą produkcję ze stroną ukraińską. Pozdrowienia, drodzy Ukraińcy i Ukrainki. Dziś jest Dzień Unii Europejskiej na Ukrainie. Bardzo symboliczny dzień, czuć to w powietrzu. Jak to dokładnie będzie wyglądać? Jakie kwestie będą omawiane i jak zostaną rozwiązane? Kiedy Ukraina w pełni dołączy do Unii Europejskiej? W Kijowie odbyło się dziś posiedzenie Rady do Spraw Zagranicznych UE, w którym wzięli udział wszyscy ministrowie spraw zagranicznych państw członkowskich, przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz wysoki komisarz do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, José Borrell. Bardzo produktywne i pouczające spotkanie. Rzeczywiście w interesie wszystkich. Już niedługo i my będziemy jej częścią. Szkoda tylko, że jak tak dalej pójdzie, skończy się na tym, że za udzielaną pomoc my jako kraj dostaniemy kopa w 4 litery. Abstrahując od tego czarnego scenariusza, bo jednak może ktoś pójdzie po rozum do głowy i w porę ogarnie ten cały ambaras, okazuje się, że są i tacy, którzy rysują przyszłość Ukrainy w prowadzonym konflikcie niemal w różowych barwach. Otóż jak twierdzi emerytowany amerykański generał Ben Hodges, Ukraińcy mozolnie każdego dnia idą odrobinę do przodu. I choć kontrofensywa, z którą wielu obserwatorów wiązało duże nadzieje na spektakularny przełom, nie przyniosła zdecydowanych ruchów wojsk, to jednak nie sprowadza się ona tylko do zmiany głównej linii frontu. Bo Ukraina jego zdaniem przeprowadza to, co w żargonie NATO nazywa się operacją na wielu obszarach, czyli w powietrzu, na lądzie, przy użyciu sił specjalnych oraz cyberprzestrzeni. Według generała Hodgesa Ukraińcom udało się to wszystko znakomicie zintegrować, co pozwoliło wywrzeć ogromną presję na rosyjski sztab generalny i kremlowską wierchuszkę i zachwiać pozycją Putina, przez co moskiewski reżim czuje się wręcz osaczony. To on jest idiotą. Owszem, linia frontu nie posuwa się o 20-30 km dziennie, a czasami może o 20-30 cm dziennie, co z pewnością jest frustrujące zarówno dla samych Ukraińców, jak i ich sojuszników. Cóż mogę powiedzieć o toku rozumowania generała Hodgesa? Ameryka ponoć wolny kraj, tak jak i Polska. Jednak podsumowując, może się okazać za miesiąc, 2, a może tuż po wyborach, że wszystkie obecne przepychanki pomiędzy ukraińskimi, polskimi lub amerykańskimi władzami to tylko kolejny element misternego planu mającego jeszcze bardziej namieszać nam w głowach. Ale nie tylko nam, bo i kremlowskim włodarzom. Oby tylko, tak jak już wspomniałem, nie okazało się, że my Polacy znów zostaniemy z przysłowiową ręką w nocniku.
Tyle na dziś. Dziękuję Wam za uwagę i do następnego razu. Cześć. Bednarski na kłopoty ma zawsze środek złoty. Czegoś się martwisz, co ty proste to jak drut. Bednarski na kłopoty ma zawsze środek złoty. Weźmie się do roboty.